Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek filmików o gitarach. Niezmiernie jest mi miło gościć. Podobno to jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Ale też słyszałem, że ostatni będą pierwszymi, więc już w końcu nie wiem, jak to jest. Wiem, że parafrazując Jacka z CTG TV, zwanego Dale'em Cooperem, można powiedzieć, że na polskim i światowym YouTubie w latach końcówce lat 2000, wtedy jeszcze nie było YouTube'a, mówiło się: o, nerka, 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 gra jak lampa. A teraz mówi się Tonex, 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 Tonex. No i rzeczywiście to, do czego doszliśmy, czyli że kiedyś w wielkości nerki mieliśmy kilka wzmacniaczy, a teraz w wielkości Tonexa mamy tak naprawdę miliony wzmacniaczy z kolumnami, ze studiami nagraniowymi. Możemy sobie sami własne wzmacniacze profilować i jest absolutnym sztosem. I przez te 20 lat ta historia cyfrowego grania na gitarze bardzo, bardzo poszła do przodu. Nawet powiem więcej, poszła jeszcze dalej do przodu, bo w tym momencie możecie mieć wszystkie te wzmacniacze w czymś takim. To się nazywa Tone X1 i tak naprawdę jest takim samym komputerkiem jak to duże, no tylko jak widać nie ma wyświetlacza, tylko jak widać jest troszeczkę inaczej tym się kręci, tylko jak widać jest po prostu dużo, dużo mniejsze i nawet 4 takie małe Tonexy, raz, 2, 3, 4 albo 5 będą mniejsze i tak, bo jeszcze będą niższe niż taki jeden wielki Tonex. Czy potrzebujecie małego, czy potrzebujecie dużego? Jakoś sobie w tym filmie o tym porozmawiacie. Ja mam oba i się mega jaram. Oczywiście ten w stosunku do tego nie ma wszystkich funkcji, no bo w tym możemy sobie, tak jak powiedziałem, profilować swoje własne wzmacniacze, możemy to podłączyć, to nam razem z aplikacją i ze wszystkim przeliczy, nasz wzmacniacz powysyła sygnały, no zrobi mniej więcej to, co Kemper robił, ale Kemper kosztuje miliony, a to nie kosztuje milionów tak naprawdę. I no generalnie jest tak, że no tutaj możemy więcej w czystej teorii, ale tutaj możemy to samo bez tego całego profilowania i tutaj możemy to samo bez całych tych bajerów. Gra to identykolo. Tak naprawdę ja uważam, że są to po prostu takie przenośne komputerki, które współpracując z dedykowaną apką powodują to, że nie musimy wodzić ze sobą laptopa i grać przez laptopa, tylko mamy wszystko po prostu w takiej naszej oldschoolowej, znanej formie. No to jest absolutny sztos i absolutna rewelacja. To kosztuje mniej więcej okolice 800 zł z haczkiem. Mamy tutaj do wyboru 20 presetów. Mamy tutaj do wyboru 2 brzmienia, bądź tryb stomp, o którym zaraz też opowiem. I to jest równoważne, czyli gra to tak samo. Więc jeżeli już jesteście przyzwyczajeni do Tonexa i na przykład jesteście zawodowymi muzykami i gracie na dużym Tonexie i macie duży pedalboard, ale stwierdziliście, że potrzebujecie również jakiś taki malutki, to tutaj jest dla Was wyzwanie. Jeżeli jesteście osobami, które nie chcą wydać 1500 zł na dużego Tonexa, mają trochę mniej kasy i po prostu nie potrzebują wszystkich tych funkcji, które są tutaj, grają sobie w domu, to potrzebujecie wtedy małego Tonexa. Tak naprawdę kwintesencją Tonexa jest to, że macie apkę Tonex, która jest w zestawie. W tym jest to Tonex Max, czyli macie już naprawdę tam wszystkie możliwe wymyślone przez IK Multimedia systemy. W tym macie Tonex SE, czy SE ona chyba się nazywa, czy CE, taką troszeczkę bardziej okrojoną, w której też jest moc, też jest wiele brzmień i też jest to nieokiełznane. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest tak zwany Tone Net, bo jak sobie kupiłem tego Tonexa, to myślałem sobie o tym, że dobra, słuchajcie, sprofiluję sobie wszystkie tutaj moje wzmacniacze, podłączę to do kompa, zrobię wszystkie wzmacniacze od tego pierwszego mocy, na którym grałem, przez Labogi, przez wszystkie MS-y i w ogóle i Behringery i jakieś lewe, tranzystorowe, stare zło i wszystko sobie zrobię. Oczywiście tego nie zrobiłem, bo jak odkryłem tego Toneta, to stwierdziłem, po co ja mam to robić, jak to wszystko już jest zrobione. I tylko trzeba siedzieć
i grać na gitarze i ćwiczyć i się rozwijać, a nie szukać brzmień. Znaczy, tylko trzeba siedzieć w necie i oczywiście szukać tych wszystkich brzmień i kombinować. Tych brzmień już jest po prostu setki tysięcy, dziesiątki na pewno. I po pewnym czasie oczywiście się to znudzi. Natomiast pośród całej tej sieci, którą Tonex IK Multimedia wymyślił, no macie do czynienia z tym, że tam są wszystkie wzmacniacze świata. No i tak powiedzmy, że po 3 dniach takiego szukania jesteście sobie w stanie zapisać w to 20 brzmień, w to chyba już nawet sam nie pamiętam ile brzmień i będą one nawet pewnie lepsze niż te, które wymyśliła dla Was tutaj Tonex i wymyśliła dla Was Amplituba. Przy okazji jeszcze jest tak, że z tym to w ogóle jest Amplituba. Przy okazji jeszcze jest tak, że kupując chyba dużego, małego to chyba nie dostałem punktów, ale jak kupicie to dostajecie dodatkowe punkty, że są one do wykorzystania właśnie na zakupy całego oprogramowania. To oprogramowanie jest w bardzo fajnych cenach w tym momencie na stronie IK Multimedia, więc opyla się rozszerzyć sobie na przykład Amplitubę na Amplitubę Maxa, co ja zrobiłem. Ja sobie jeszcze kupiłem takie całe systemy, które są studyjnymi też apkami i bardzo te VST po prostu lubię i bardzo ich używam. Oczywiście mały Tonex działa z dużym Tonexem, czyli z Tonexem Maxem, bez żadnego problemu sobie to podłączymy i tak zaraz się będziemy tym właśnie bawić, no bo nie będę używał tej okrojonej apki, tylko będę używał tej apki, która jest no już przeze mnie tam zainstalowana dawno temu do tego Tonexa. Co prawda trzeba było zrobić update, bo jak miałem tą sprzed roku, no to trzeba było zrobić update, żeby widziało tą. No i jak mówię, o ile te brzmienia, które IK Multimedia sobie wymyśliły, są bardzo spoko, to można to jeszcze lepiej i można jeszcze bardziej i można tego poszukać i można nawet nie trzeba nic kupować, czyli nie trzeba wydawać na to kupę siana na dodatkowe profile, bo tego jest po prostu za darmo od groma i ciut i to Wam wystarczy. Co jest jeszcze ciekawe, to w tym wszystkim tutaj jest taki bajer, że z tego można również zrobić kostkę. Czyli możemy sobie zamiast władować tutaj kolumnę z rewerbem, kompresorem, bramką szumów i wzmacniaczem, wymyślić, że to będzie na przykład tylko i wyłącznie distortion od Bossa, albo że będzie to TS9, albo że będzie to Metal Zone i to też można w tym wszystkim zrobić. Słuchajcie, zanim sobie przejdziemy do stoliczka, do apki i tak dalej, zapraszam Was wszystkich do tego, żebyście polubili kanał, subskrybowali go, polubili film oczywiście, polubili na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, wszędzie, gdzie Macki Gitarowa Mgła swoje ma. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie kanału, wszystkim, którzy wspierają guzikiem wesprzyj. Namawiam również do korzystania z programów partnerskich. Link do wszystkich zniżek i programów partnerskich jest w opisie odcinka. Przypominam o super akcji ZUS, czyli jak kupicie gitarę związaną z programem partnerskim, to dostaniecie od nas struny, jak do nas przyjdziecie do serwisu. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy Tonexa, to w tym momencie jest tak, że to schodzi na pniu. Ja polecam zakupy w Tomanie z moim linkiem. Linki do tych produktów są w opisie odcinka również. Polecam te zakupy w Tomanie, bo dzięki temu po prostu robiąc tam zakupy nie tylko tego Tonexa, tylko wszystkiego, pomagacie mi w rozwoju kanału. Mam z tego po prostu jakiś tam procent. Tak naprawdę w tym momencie najbardziej opłacalną opcją jest duży Tonex wypuszczony w srebrnym opakowaniu na 70-lecie Tomana. Czyli on jest inny, jest ładniejszy. Wolałbym tego srebrnego niż tego czarnego. Robi też wrażenie po prostu wyglądem. Jest dokładnie taki sam w środku oczywiście. No i ten duży Tonex tam jest w niebotycznie małych pieniądzach i naprawdę warto go kupić. Tego też warto kupić, jeżeli nie macie miejsca w pedalboardzie. Jeśli chcecie na przykład nawet biurkowy taki malutki efekcik. No i jeżeli chcecie te wszystkie apki, to wszystko razem stwarza Wam w domu 10 000 studiów nagraniowych z całego świata na 100 000 brzmień, które już później, jak już sobie raz to kupicie, to macie całe życie za darmożkę. Natomiast ten srebrny ten srebrny mi się bardzo podoba i bardzo robi na mnie wrażenie, no ale ja już mam czarnego i też go używam i za chwilę sobie tutaj w niego w ogóle powpisuję brzmienia, w tego sobie wpiszę inne i na tym będę grał w środę, a na tym będę grał w sobotę. Miliard w środę, miliard w sobotę. Przenosimy się na stoliczek. To jest naprawdę fajne. Jedno i drugie
I te amplitudy piątki, wszystko bardzo Wam polecam. Warto. A zatem w tym momencie jesteśmy podłączeni do aplikacji Tonex. Właśnie, jak powiedziałem, no ja mam akurat Maxa, z małym Tonexem dostaje się tą taką troszkę okrojoną wersję. To tylko i wyłącznie jest różnica wtedy w tym, no, że po prostu bawiąc się tą okrojoną wersją macie do czynienia z mniejszą ilością wzmacniaczy. Po prostu ja je mam wszystkie, tam pewnie jest ich troszeczkę mniej, ale tak naprawdę obie te apki działają z ToneNetem i to ten ToneNet jest najważniejszą w tym wszystkim funkcją, bo tutaj są profile zrobione po prostu przez ludzi z całego świata i tutaj już macie do wyboru, do koloru, możliwości tysiące. Przechodząc sobie tutaj do La Briana, przechodzimy sobie do La Briana, przechodzimy sobie również do tego Toneta właśnie i tutaj sobie wybieramy to, co nas interesuje. To wszystko można sobie wybierać tak na poziomie samych efektów, tak? Czyli możemy, tak jak powiedziałem, w tą wersję, tu mamy teraz, przełączyliśmy się w tym momencie na Tonexa w wersji Stomp. No i oczywiście też możemy mieć w nim jakiś preamp z kolumną i wszystko jedno, tylko tutaj to działa po prostu w ten sposób, że jest w tym momencie nie działa, czyli jest całkowity zero sygnał, tak jakby to był efekt, tutaj jest efekt, więc to jest raczej do tego, ażeby sobie używać efektów. Robi się to w prosty sposób, ładuje się, override, proszę bardzo, w tym momencie Jackson Audio Golden Boy to jest efekt, który Tonex nam symuluje, więc no jesteśmy, że tak powiem, w domu. Jesteśmy, że tak powiem, w domu i możemy używać tego po prostu jako kostki. Oczywiście to wszystko można sterować z poziomu tego efektu. Tam są takie metody, że sobie wciskamy dwa guziczki, to się nam przełącza jedno z drugiego. Wybieramy również presety, czyli wchodząc sobie tutaj w tą opcję, w tym momencie wybieramy sobie, czekajcie, a to muszę chyba się przełączyć, muszę przełączyć na to. Teraz jest tak, że chyba wciskamy te dwa i w tym momencie sobie wybieramy tutaj którymś z tych, proszę bardzo, tutaj sobie wybieramy presety. No oczywiście z racji na to, że to nie jest tak zrobione, to jest 20 presetów, które tutaj jest, większość z nich jest fabryczna na podstawie multimediowych, ale to wszystko można, multimedia, ale to wszystko sobie można wpisać tutaj również te brzmienia tonetowe. No oczywiście nie mamy wyświetlacza na ekranie, więc nie widzimy tego na ekranie w żaden sposób, na efekcie fizycznym, czyli na urządzeniu, które no, mamy pod nogą. Musimy pamiętać, które z tych brzmień używamy. Jak widzimy, to też jest tak, że nam się zmieniają te kolorki. Te kolorki też można przypisać. Proszę bardzo, tutaj jest jakoś tak, że tutaj się przypisuje kolorek. Możemy sobie zmienić, więc sekcję na przykład czystych efektów możemy mieć w blue, brudniejszych we fiolecie i tak dalej. I tak sobie to wybieramy. Tutaj sobie też w ten sposób ten sam wybieramy, tylko tą drugą gałeczką. Nie, którą tutaj się gałeczką wybierało. Teraz chyba muszę znowu wcisnąć. Teraz muszę znowu wcisnąć dwa, i teraz tutaj drugą gałeczką też sobie to zmieniam, więc to można zrobić bez podpinania się oczywiście do laptopa, no ale podpięcie do laptopa powoduje, że jesteśmy troszeczkę, że tak powiem, jest nam wygodniej, więc albo działa to w tej opcji po prostu Stomp Overdrive i tu możemy sobie wpisać jedno brzmienie i się niczym nie przejmować i w ogóle nie martwić się, że nam się cokolwiek poprzesuwają, gałki i tak dalej, bo to i tak jest wszystko w pamięci, albo sobie wybieramy po prostu dwa brzmienia spośród 20, którymi tutaj
którymi można tutaj sobie sterować, więc w ten sposób to działa. Jak mówię, najważniejszą funkcją tego właśnie jest podłączenie się do tego ToneNetu. Najważniejszą funkcją tego urządzenia jest to, że mamy do wyboru te wszystkie presety, które ludzie na całym świecie sobie robią. Tu oczywiście są tam, możemy też mieć presety, które już jest na przykład kostka razem ze wzmacniaczem, czyli już jest dopalony jakiś preset. Możemy sobie wybrać presety basowe, bo oczywiście oba Tonexy pracują jako basowe wzmacniacze w bardzo dobry sposób. Możemy sobie tutaj, proszę bardzo, wybrać to, co nas najbardziej interesuje, czyli po prostu główki. Te główki oczywiście możemy również wybierać ze względu na ich charakter, ze względu na to, jak one po prostu grają, czyli czy są jakoś high gainowe, czy są mniej high gainowe i tak dalej, i tak dalej. Jak widzimy w momencie, kiedy się tutaj przełączamy, to wszystko połączone do komputerka, wszystko nam się elegancko zazębia, przełączam tutaj się zmieniają te światełka, tutaj mogę sobie zrobić czerwone, wszystko działa. Oczywiście poza tym, że możemy sobie tym sterować tutaj z tego poziomu, też no czekajcie, na którym tutaj jestem teraz, że możemy sobie tym, czekajcie, zobaczmy jak gra ta mesa. Superosko. Oczywiście możemy samym Tonexem też tutaj zmieniać te nasze brzmienia, czyli po prostu dodając w opcji tak podstawowej mamy trójpozycyjną korekcję barwy plus volume, tak? Czyli tutaj sobie ustalamy i to działa oczywiście na wszystkich presetach. Dodatkową opcją jest, wchodzimy sobie tutaj w Alt i w tym momencie to jest gainem. Bramką szumów. Tutaj mamy do czynienia z kompresorem i tutaj mamy do czynienia z rewerbem, więc jak byłem sobie na przykład tutaj na tej mesie, to moim zdaniem tu było za dużo tego rewerbu i tutaj go sobie na przykład zdejmuję, tak? Jak to sobie tak zrobimy, to się nam to zapisuje. Tutaj sobie wracamy do tej głośności. Gada jak marzenie. Znowu wciskamy sobie tutaj ten przycisk dłużej. Ja bym tutaj zdjął całkowicie też tą komprechę. Zobaczmy sobie w ogóle, jak to tak naprawdę gada, nie? Więc przełączam się na tego librariana. Tutaj jesteśmy w różnych profilach i randomowo będziemy sobie sprawdzać ciekawe po prostu profile z tego Toneta, bo no jak mówię, dla mnie największą właśnie siłą jest tego urządzenia, że jest to taki malutki komputerek, który wkładamy w kieszeń. Dzięki temu mamy tysiące różnych ciekawych brzmień z całego świata. I po prostu zajebiście to po prostu gada, nie?
Jeżeli nie potrzebujemy tego wielkiego urządzenia toneksowatego, czyli po prostu wykorzystujemy na przykład jedno-dwa brzmienie na koncercie, jedno-dwa brzmienie na próbie, jedno-dwa brzmienie po prostu dla własnego zespołu, to tutaj to brzmienie jest i w kieszeni mieści nam się cały świat. Jak mówię, możliwość jest zapisania tych 20 presetów do A, 20 do B i to wszystko sobie mieszania w taki sposób, że również można to wykorzystywać na różne inne sposoby. W tym w ogóle jest zbudowany prosty tuner, więc generalnie tak naprawdę w małym pudełeczku ten mały komputerek zawiera nam wszystko, co jest potrzebne do grania, jeżeli chodzi o symulację wzmacniacza. Robimy sobie pedalboard wielkości 30×20 kartki papieru A4, zapinamy tam delay, zapinamy tam mały tuner, zapinamy tam chorusa do czystych barw i tak naprawdę jesteśmy
na miejscu, jesteśmy w domu i to tak naprawdę robi konkret robotę. Więc jak mówię, no jeżeli nie jest Wam potrzebne modelowanie, jeżeli nie jest Wam potrzebne to, że macie tak troszeczkę lepszy ten layout, że macie ten prosty wyświetlacz, bo tu nie ma żadnych oczojebnych wyświetlaczy nawet w tym, mimo tego, że w małym w ogóle nie ma wyświetlacza, no to tutaj nie ma wyświetlacza, tylko jest taki ciekło-krystaliczny napis jak w starym kalkulatorze, czyli jeżeli nie chcecie przepłacać za te wszystkie takie funkcje, które no, powodują, że dużo się kręci i dużo się świeci, a po prostu chcecie mieć dobrze brzmiące wzmacniacze z całego świata, to zarówno jeden, jak i drugi Tonex jest opcją dla Was jak najbardziej, moim zdaniem, odpowiednią. No ja jestem pod wielkim wrażeniem. Do tej pory używałem bardzo dużo tej apki i już byłem pod wrażeniem. Sama apka amplitudy jest całkiem niezła, ale no tutaj ten Tonet po prostu robi robotę. Sprawdźmy sobie jeszcze na przykład jakieś fajne brzmienia, czyste sobie sprawdźmy brzmienia, więc tutaj jestem na tym, że Marklinie, ciach, zamieniamy sobie Marklina, Mesa Boogie Mark 5, barwa czysta, pick-up neckowy. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, ja mam jedno pytanie. Dlaczego jeszcze nie macie tą małego Tonexa? Nie, no naprawdę. Tak jak duży zrobił na mnie rok temu wrażenie i tak samo ten mały w tym momencie też zrobił na mnie wrażenie. A nie będę ukrywał, że podchodziłem do tego na samym początku troszeczkę z
taką małą rezerwą, bo stwierdziłem, kurde, co oni tam w takim małym zamknęli w ogóle i co tam się zmieści. No okazuje się, że mieści się tam cały świat. Tak jak mówię, można z tego zrobić kostkę, można z tego zrobić 2 brzmienia do grania na stałe, można przełączać presety, jest mały tunerek, największą zaletą jest ToneNet i nie trzeba nawet nic specjalnie modelować, tylko wystarczy po prostu ściągać, bawić się, znaleźć swoje brzmienie i grać. Bardzo serdecznie polecam tego Allegrowicza, tego Tonexa. No naprawdę to jest mała, wielka rewolucja. Przypominam, jeżeli macie ochotę go zakupić, polecam zakupy w sklepie Thomann. W ogóle, jeżeli chodzi o gitarowe zakupy, polecam w sklepie Thomann robić zakupy z moim linkiem, dlatego że jak kupujecie z moim linkiem, to ja z tego mam pieniądze. Dzięki temu kanał się rozwija. Jeżeli dotarliście do tego momentu odcinka, napiszcie w komentarzach, małe jest piękne. Brzmienia z Tonexa na pewno jeszcze będą się przewijały przez kanał. Brzmienia z jednego i z drugiego, tak naprawdę to jest apki i brzmienia, które ludzie po prostu ukręcają, będę sobie tutaj sprawdzał, ściągał. Gra się na tym rewelacyjnie. Dodatkową funkcją jest to, że można podłączyć się do tego wyjścia output stereofonicznymi słuchaweczkami i grać sobie na słuchawkach, no ale wiadomo, że na słuchawkach no to gra się fajnie przez pierwsze 15 minut. Na głośniczkach już bardziej, czyli na przykład takim wyjściem w domu może też być to, że w ogóle używacie tego bez kompa na jakichś na przykład takich malutkich zestawach, monitorków. Takie są różne małe, fajne monitorki. Przejrzyjcie sobie w tym Thomannie chociażby całą sekcję monitorów i na takich malutkich monitorkach, które już mają właśnie na tego jaczka wpięcie, wpinamy się i mamy taki system przenośny do grania. Z tego też, co mi się wydaje, to w łatwy sposób można zasilać również powerbankiem, więc tak naprawdę przy jakimś na przykład powerbankowym również głośniczku można mieć zestaw przenośny i sobie grać na pikniku. Robi to robotę i bardzo, bardzo serdecznie polecam. No jeżeli dotarliście do samego końca, napiszcie małe jest piękne. Oczywiście zapraszam do kręcenia końcówek samochodowych. Już dziękuję za Wasze lajki. Dziękuję za to, że jesteście w gitarowej mgle przez te 10 lat. Jesteście naprawdę sztosiwo. Polecam się na przyszłość i dziękuję bardzo za wszystko, co robicie. Końcówka samochodowa, lista patronów, elo.